Gdy w 2005 roku na polskim rynku debiutował ZWCAD, niewiele osób zdawało sobie sprawę, że nie tylko pracuje on ze standardowym formatem plików DWG DXF, ale że jest przede wszystkim realną i ekonomiczną alternatywą dla popularnego oprogramowania CAD 2D innego, uznanego już producenta. Na szczęście znalazło się kilka osób, konkretnie dwie, które zauważyły potencjał drzemiący w rozwiązaniu stworzonym przez firmę ZWSoft. W ten sposób szansa dała szansę ZWCAD-owi na naszym rynku. Generalnie rok 2000, marzec, 1 marca rozpoczęliśmy jako firma z zamysłem obsługi informatycznej firm. Obsługiwaliśmy firmy, które były firmami zajmującymi się projektowaniem. Naszym planem było, żeby dostarczyć im rozwiązanie, jakiego potrzebują. I my nawet bardzo polecamy użytkownikom tak naprawdę, aby testowali pracując na tym programie normalnie, czyli odłożyli na bok swoje obecne rozwiązanie, tylko po prostu uruchomili tego ZWCAD-a i to, co robią na co dzień, realizują swoją pracę, zobaczyli w tym, bo tak naprawdę wtedy właśnie w pełni przetestują to rozwiązanie, upewnią się, porównają, będą widzieć. Także to jest na pewno bardzo dogodne i to jest w 100% pełnie funkcjonalna wersja. Różnica tylko polega na tym, że przy uruchomieniu program pyta, czy testować, czy aktywować i to się tylko i wyłącznie technicznie tym różni od aktywowanej, licencjonowanej już wersji. I na to jest te pierwsze 30 dni. Po 30 dniach program działa jak przeglądarka. Natomiast ta funkcja przeglądarki też jest ciekawym rozwiązaniem i też poniekąd, można powiedzieć, też wyjściem naprzeciw użytkownikom, którzy niekoniecznie potrzebują dla wszystkich stanowisk licencję programu, bo tylko sporadycznie dany użytkownik potrzebuje coś zapisać, ale na co dzień po prostu przegląda te Czyli na przykład w celu, nie wiem, walidacji, sprawdzenia, jak to ten... Oczywiście i tutaj tak naprawdę, tak jak powiedziałam, wystarczy dokonać zakupu tylu stanowisk, ile potrzeba faktycznie jednocześnie edytować, zapisywać, ilu użytkowników ma potrzebę na taką funkcjonalność. Natomiast na przemiennie może pracować nieograniczona ilość, a gdy tej pracy, tej licencji nie mają, mają dostęp po prostu do przeglądarki. Jeżeli ktoś w danej branży, której powiedzmy jeszcze nie obsługujemy względem nakładek, względem produktów, potrzebuje jakichś narzędzi, może się do nas zwrócić. My też jesteśmy bardzo kreatywni i wymyślamy właśnie nowe funkcjonalności do nakładek istniejących, czy też tworzymy nowe narzędzia dla użytkowników. Natomiast fajne jest to, że możemy zaproponować taką otwartość. Klienci mogą się do nas zwrócić o stworzenie rozwiązań. Znając bolączki tych przedsiębiorców, problemy, z jakimi się zmagają i przede wszystkim tego, że nie mają dobrego narzędzia do pracy albo nie korzystają z narzędzi, albo korzystają z narzędzi takich, jakich nie powinni, bo po prostu nie mogą sobie pozwolić na nic innego, no to rozpoczęliśmy serię poszukiwań To było jakieś tydzień czy 2 tygodnie po tym, jak właśnie ZWSoft wypuścił wersję angielską. Po raz pierwszy. Więc tak się to zgrało w czasie, że była kwestia tygodnia i wysłaliśmy maila do ZWSoftu z zapytaniem, czy byliby chętni na współpracę. Bo my tak naprawdę zależy nam, żeby być partnerem dla tego klienta i nie chcemy też, żeby on nas postrzegał jako w charakterze typowo sprzedawcy, bo jeśli jesteśmy z nim w kontakcie, zbudujemy sobie tę relację, to jesteśmy w stanie zarówno jemu pomóc, żeby on rozwijał swoje potrzeby, rozwijał swój biznes, korzystając z naszego programowania, ale także rozwijał swoje umiejętności, bazując na wiedzy, którą też chętnie mu dostarczamy. Byliśmy jako pierwsi w Europie w ogóle